Witajcie w fascynującym świecie speedcubingu, gdzie kluczowe są szybkość, precyzja i opanowanie, a znaczenie ma każdy ułamek sekundy. Wyruszmy dziś w podróż po najważniejszej speedcuberskiej imprezie tego sezonu – Mistrzostwach Polski w układaniu kostki Rubika na czas. Areną tegorocznych zmagań został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, gdzie niemal 200 najlepszych speedcuberów z całej Polski zebrało się, aby rywalizować o tytuł mistrza kraju w 17 oficjalnych konkurencjach World Cube Association. Przez 3 dni sala zawodów stała się domem ludzi, których połączyła pasja, przyjaźń oraz niesamowite sportowe emocje. W tym roku gościliśmy wyjątkowych zawodników, takich jak mistrzowie Europy czy świeżo upieczeni mistrzowie świata. Poza najwyższej klasy speedcuberami z naszego kraju, zawody te przyciągnęły również zawodników z zagranicy. Jednym z nich był Markus Siu. Polish comps are quite different in the sense that I feel like a lot of the non-WCA events are quite prominent here, such as the relay during lunch. I felt like that was a really nice addition and it was really fun to watch. Even as a foreigner coming to Poland and not knowing any Polish, the Polish competitors have been really sort of helpful in sort of guiding me where to go and doing their best to translate all the stuff I don't know. I think the Polish people are very friendly. I think we could put it like that. Podczas dzisiejszej podróży poznamy triumfatorów 19. już odsłony polskiego czempionatu. W konkurencji Fewest Move, polegającej na ułożeniu klasycznej kostki Rubika w jak najmniejszej liczbie ruchów, najlepszy okazał się Wojciech Rogoziński. Ten sukces na pewno dla mnie jest ogromnym wyróżnieniem. Bardzo się cieszę, że już drugi raz w karierze udało mi się go odnieść. Tym razem już mogę, myślę, że bez wstydu chwalić się ludziom z tego wyniku, ponieważ moje mistrzostwo 2 lata temu zdobyte zostało w znacznie gorszym stylu niż tym razem, więc cieszę się z tego progresu. Po zaciętej walce, w której aż 5 jego rywali poprawiło rekordy życiowe, zachował zimną krew i jako jedyny z całej stawki osiągnął średni wynik poniżej 23 ruchów, drugi raz w karierze zdobywając tytuł mistrza kraju. Najbardziej stresująca była dla mnie zdecydowanie druga, środkowa próba tej mojej średniej, ponieważ zarówno w pierwszej, jak i w trzeciej już na całkiem wczesnym etapie znalazłem rzeczy, które wiedziałem, że dadzą mi ostatecznie sensowny rezultat. W takich zawodach, jakimi są Mistrzostwa Polski, w ogóle każda impreza rangi mistrzowskiej, oprócz samych faktycznych umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, bardzo ważnymi kwestiami są też umiejętność utrzymania nerwów na wodzy, pokonania stresu i na przestrzeni właśnie tych 3 prób na tej imprezie udało mi się to zrobić i w połączeniu z zaprezentowanym poziomem udało mi się dzięki temu uzyskać tytuł mistrzowski. Pamiętam, że wszystko zaczęło się od strajku nauczycieli, to było bodajże 4 lata temu. Trochę mi się nudziło, znalazłem starą kostkę 2x2 w szafie. Nauczyłem się ją układać bez patrzenia w ogóle, bo kostkę 3x3 umiałem w sposób niesportowy ułożyć zdecydowanie wcześniej, około minuty, ale właśnie od tej znalezionej kostki 2x2 w szafie pamiętam, że zaczęła się cała moja przygoda ze speedcubingiem. W konkurencji 3x3 One Hand tytuł mistrza Polski zdobył Bartosz Karpiński. Przyjechałem na Mistrzostwa Polski, żeby wygrać tę konkurencję. Rok temu byłem wicemistrzem Polski, więc w tym roku żaden inny wynik by mnie nie satysfakcjonował chyba. Niewiele brakowało, a emocje eliminacji oraz presja pozycji lidera wytrąciłaby mu z rąk występ finałowy. Dopiero 16. miejsce, ostatnie dające awans do finału, było wielką sensacją i postawiło pod znakiem zapytania jakiekolwiek możliwości medalowe. Jednak finał należał już do niego i w pięknym stylu wygrał całą rywalizację, udowadniając, że ten sezon w całości należy do niego. W finale startowałem z ostatniego miejsca, więc się bardzo stresowałem. W ogóle wszystkich dobrych zawodników miałem przed sobą, więc widziałem je czasy. Na drugim solwie zrobiłem 15 sekund i się bardzo bałem, że mi to wejdzie do średniej.
szkole na przykład, jak miałem gdzieś jedną rękę zajętą, trzymałem kostkę akurat, no to tak automatycznie ją kręciłem po prostu w jednej ręce i stąd może mam tego TPS-u tego wysokiego. W tak zwanych big blindach, czyli układaniu kostek 4x4 oraz 5x5 bez patrzenia, żadnych złudzeń o tym, kto jest najlepszy, nie pozostawił Adrian Dębski, świeżo upieczony wicemistrz świata w konkurencji 5x5 blindfolded. Bardzo chciałem przede wszystkim obronić tytuł mistrza w 5x5 bez patrzenia, gdyż ten tytuł dzierżę nieprzerwanie od 2017 roku, od moich pierwszych PN-ów i jednocześnie czwartych zawodów w życiu. Poza tym liczyłem również po cichu na 4 blindem i ewentualnie jakiś fartowny medal w 2 pozostałych konkurencjach, także można powiedzieć, że oczekiwania spełniłem, a nawet je w pewnym sensie przewyższyłem. Przede wszystkim próg wejścia jest dość wysoki. Już przy zwykłym blindzie trzeba poświęcić parę ładnych godzin, paręnaście, parędziesiąt bym nawet powiedział, żeby osiągnąć pierwszy sukces, a ten próg wejścia jest tym bardziej jeszcze wyższy dla na przykład piątki bez patrzenia, gdzie tam trzeba wykonać około 400 ruchów bez żadnej pomyłki, żeby kostka była ułożona i wtedy dopiero mamy sukces. Multi-blind to samo, to jest konkurencja jeszcze bardziej niewdzięczna niż piątka blindem, gdyż nie staje się ta konkurencja łatwiejsza wraz z treningiem, jaki na nią poświęcamy. To znaczy w piątce blindem nasze ułożenia wraz z treningiem skracają się, układamy coraz szybciej, zaś w multi-blindzie czas jest cały czas taki sam, a jedynie musimy zwiększać tempo i tym samym więcej kostek w ciągu tej godziny zmieścić. Myślę, że ten sukces jest dla mnie takim udowodnieniem sobie, że jeszcze nie zestarzałem się na tyle, żeby tych medali nie zdobywać. Jeszcze jestem w stanie oprzeć się tak zwanej nowej fali, młodszym zawodnikom. No i jest na pewno jakaś tam satysfakcja i prawda, duma, radość. A za rok miejmy nadzieję, że pójdzie co najmniej tak samo dobrze. Najbardziej stresującym momentem była 4 blindem, ponieważ tam już od dłuższego czasu czuję na plecach oddech Mikołaja Morawskiego. Kiedy ułożyłem trzecie ułożenie po 2 DNF-ach, lekko poniżej 2 minut byłem prawie przekonany, że nie będę mistrzem Polski. No tutaj zaważyło to, iż pozostali faworyci zrobili tak zwanego triple DNF-a. Zaczęło się to tak, że pojechałem na kolonie zimowe i spotkałem chłopaka, który układał tak w około minutę, powiedzmy, minutę 20 może nawet, zwykłą kostkę jakąś taką z kiosku. I stwierdziłem, że hej, no może ja też potrafię, może ja też jestem w stanie się tego nauczyć, więc kupiłem kostkę, usiadłem do nauki. Niestety z moim internetem nie mogłem sobie pozwolić na oglądanie wideoporadników, więc musiałem czytać PDF-a i robić krok po kroku. I tak po 2 dniach nauki ułożyłem to po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Dopiero w 2017 udało się pojechać na te pierwsze zawody i od tamtej pory już w miarę systematycznie trenuję, pojawiam się na zawodach i zostałem w tym speedcubingu na dłużej. W konkurencji 3x3 multi-blind polegającej na ułożeniu jak największej liczby kostek bez patrzenia spotkali się zawodnicy znajdujący się w absolutnej czołówce europejskiego rankingu. Tym razem z różnicą zaledwie 1 punktu triumfatorem został obecny mistrz świata w tej konkurencji Krzysztof Bober. Na 54 zadeklarowane kostki w czasie niecałych 59 minut ułożył aż 47 z nich. Dla Krzysztofa były to wyjątkowo udane zawody, gdyż złoto wywalczył również w klasycznym blindzie 3x3, gdzie w emocjonującym finale w ostatniej próbie wykręca fantastyczne 16 sekund i 43 setne, wyprzedzając drugiego Mikołaja Morawskiego o ponad 3 sekundy. 2 miesiące temu, kiedy zostałem mistrzem świata w Seulu w multiblindzie, no wiedziałem, że mistrzostwo polskie to jest to, czego mi brakuje i poniekąd chciałem też zostać mistrzem Polski. Te dwie konkurencje są bardzo ze sobą połączone i wymagają niezwykle wysokiej koncentracji i pamięci. Jest to oczywiście też rzecz, którą da się wytrenować. Niewątpliwie ogromny nakład pracy. I jako że nie jestem, myślę, najbardziej utalentowanym zawodnikiem, ten ogrom pracy, który został wykonany przeze mnie, te wyrzeczenia, które naprawdę było ich strasznie dużo, w końcu się zwracają i myślę, że to jest najlepsza część tego wszystkiego. 2015 rok, czyli 8 lat temu w sierpniu, umiałem ułożyć blinda, ale zobaczyłem, że jest to bardzo ciekawa konkurencja i pamiętam, że postanowiłem sobie w jedną właśnie sierpniową noc, że wypadałoby być w czymś dobrym, i postanowiłem, że blind może być tą konkurencją. Założyłem sobie wtedy taki arkusz w Excelu, gdzie rozpisałem sobie moje najbliższe cele. Nazwałem ten arkusz "Będę światową czołówką". Myślę, że przede wszystkim na Mistrzostwach Świata teraz w sierpniu to się udało mi w końcu zrobić, wygrając Mistrzostwa Świata, ale niewątpliwie
Samą motywacją było to, że to była bardzo ciekawa konkurencja, a ja chciałem w końcu do czegoś się skonkretyzować. Znany nam doskonale Klok jest jedną z najpopularniejszych konkurencji, która w tym sezonie dostarczyła nam niezwykłych emocji. Wyniki finału Mistrzostw Polski były lepsze niż te osiągane przez zawodników podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Średnią SAP 5 uzyskało aż 7 speedcuberów, a wspaniała rywalizacja wyłoniła tegorocznego czempiona Macieja Skowrońskiego. Nie będę ukrywał, że chciałem wygrać te mistrzostwa. To był mój główny cel. Nie stresowałem się jakoś bardzo ze względu na to, że udało mi się zdobyć też podium w konkurencji 6x6, co bardzo mnie odciążyło, bo jednak chciałem mieć jakiekolwiek podium na tych mistrzostwach. Jako pierwsze ułożenie zrobiłem 8 w finale Kloka właśnie, co dosyć mnie zestresowało, ale jakoś udało mi się utrzymać emocje. Na zawodach w Pawłowicach 2021 zrobiłem na tamten czas dobre ułożenie jak dla mnie, czyli 8,82. Sędziował mi to Cyprian Doza i ja miałem taką dosyć śmieszną reakcję jak na taki czas wtedy. Później jak już się poznaliśmy lepiej z Cyprianem, to on mnie tak bardzo zachęcał, żebym zrobił tam SAP 10 i później już jakoś samo poszło i się wciągnąłem w tą konkurencję. W konkurencji Square One wyraźną przewagę nad rywalami już od lat utrzymuje Michał Krasowski. Jest to już 6. z rzędu tytuł mistrza kraju w square'ze, przy czym z roku na rok złoty krążek zdobywa z coraz lepszym wynikiem. Ten sukces jest dla mnie potwierdzeniem ciężkiej pracy, no i też trochę satysfakcji, że mimo tylu lat, ile minęło od mojego pierwszego mistrzostwa, to nadal utrzymuję dobry europejski poziom. Pojawiają się tego, że mogą jakieś głupie błędy się zdarzyć, typu na przykład CSP zepsute, czy tam plus bójka z czapy, a tak reszta to byłem spokojny. W konkurencji Megaminx z 34-sekundową średnią na pierwszym stopniu podium stanął Jan Zych. Na Mistrzostwa Polski przyjechałem z jednym oczekiwaniem, żeby po raz kolejny wygrać Megaminksa. To już jest moja 5. wygrana z rzędu, więc chciałem podtrzymać tę serię. Cały czas od kilku lat jestem w stanie ten tytuł utrzymywać, pomimo tego, że pojawiają się nowe osoby. Najbardziej stresującym dla mnie podczas tych mistrzostw, a konkretnie tego finału, było to, że dobrze wiedziałem, jakie są wyniki, jakie realne mogę zająć miejsce. Wiedziałem, że prawdopodobnie to wygram, ale że Magda jest stosunkowo niedaleko i że w zasadzie jakaś moja pomyłka może spowodować, że to przegram. Moja historia z Megamixem zaczęła się po Mistrzostwach Świata w 2017 roku, na których zobaczyłem najlepszych zawodników na świecie układających tę kostkę. Bardzo mi się spodobały ich ułożenia. Jak to wygląda, co oni robią podczas tych ułożeń, postanowiłem spróbować. No i już zostałem przy tej konkurencji od 2017 roku. W konkurencji Pyraminx najlepszy okazał się Jakub Hipscher. Wicemistrz Europy jako jedyny zawodnik finału przełamał barierę 2 sekund. Było to już drugie podium Mistrzostw Polski tego zawodnika, ale to właśnie w tym sezonie po raz pierwszy udało mu się uzyskać wynik dający tytuł mistrzowski. Na początku miałem tak, że bardzo chciałem się spotkać z osobami, z którymi dawno się już nie spotkałem i to było pierwsze oczekiwanie. Drugie było w sumie takie, żeby wejść do finału i czuć się dobrze w tym finale. Znanie algorytmów jest jedną z najważniejszych rzeczy, na przykład L4, ML4. Tysiące godzin pracy i układania. Chyba ostatnim składnikiem sukcesu, szczególnie mojego, to było to, że Tymon Kolański mi sędziował i się czułem w tym finale znakomicie. Najbardziej stresujące było to, że w drugiej rundzie nie wygrałem, a ułożyłem bardzo dobrze. Mój przeciwnik Dominik miał dużą przewagę, więc się bardzo bałem, że on albo ktoś inny mógłby tak po prostu mnie wygrać i w 100% ze mną wygrać. Po rekordach Europy i wicemistrzostwie Europy brakowało mi tego złotego krążka Mistrzostw Polski. Jest to moim zdaniem zwieńczenie takiego sukcesu krajowego dla mnie. Więcej nie mogę osiągnąć, jeśli chodzi o Polskę. Po moich drugich albo trzecich zawodach zobaczyłem, że mam bardzo dobre wyniki. Jestem bardzo wysoko w klasyfikacji w Pyramixie. To było takie dla mnie przełomowe, że tego nie trenowałem, a byłem już wtedy tak dosyć dobry.
Więc od tamtego czasu, czyli mniej więcej 4 lata temu, zdecydowałem, że będzie moja główna konkurencja i będę uczył się algorytmów, będę trenował jak najwięcej, żeby kiedyś być na szczycie. O mistrzostwie w Skubie, czyli jednej z bardziej nietypowych łamigłówek, zdecydowała zaledwie 1/100 sekundy. Między Ignacym Samselskim a broniącym tytułu wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Łukaszem Burligą rozegrała się widowiskowa walka, jednak ostatecznie doświadczenie wzięło górę. Było to już 7. z rzędu podium Łukasza w tej konkurencji i już 3. tytuł mistrza kraju. Ten sukces jest dla mnie na pewno bardzo miłym i przyjemnym osiągnięciem. Jestem z tego oczywiście zadowolony. Też takim potwierdzeniem, że jednak cały czas warto trenować tego Scuba, bo cały czas coś tam sobie zawsze układam. No i przez to ten poziom się trzyma. Żeby szybko układać Scuba, to trzeba się nauczyć algorytmów po prostu i tak naprawdę całe ułożenie polega na tym, że robi się pierwszą ściankę, potem ostatnią warstwę jednym algorytmem. Można jeszcze do tego dołożyć przewidywanie całego ułożenia, tak jak teraz bardzo dużo osób zaczyna faktycznie to trenować. Najbardziej stresujące był finał Scuba, szczególnie po 4. ułożeniu, gdzie miałem bombę. Po prostu było to 4,79, więc jeżeli bym zrobił jakieś 3, to raczej się utrzymam na podium, a jeżeli coś powyżej tego 4, to już kaput. I można się pożegnać z podium, ale udało się. Scuba zacząłem układać, kiedy dopiero wyszedł jako oficjalna konkurencja. Pierwsze rekordy Europy i Polski były w okolicach 8 sekund, czy tam potem Jonek zaczął piątki robić. I tak pomyślałem, że w sumie nauczę się. Przez pierwsze pół roku coś nie wychodziło. Potem zmienił się sprzęt, zmieniły się też trochę algi i takie koncepcje układania Scuba. I właśnie tak do tego się dostosowywałem i tak schodziłem z czasami. W 2023 roku rywalizacja w kostce 2x2 wskoczyła na kosmiczny poziom i była niezwykle zacięta. Średnią poniżej 2 sekund uzyskało aż 9 zawodników finału. Stający na 2. i 3. stopniu podium Teodor Zajder i Łukasz Burliga osiągnęli identyczną średnią 1 sekundy i 67 setnych. W takim wypadku o kolejności na podium zadecydowała najlepsza pojedyncza próba. Jednak ostatecznie całe show skradł fenomenalny tego dnia Igor Gładysz. Przyjechałem tu głównie z oczekiwaniami, żeby zapodiumować, ale nie spodziewałem się wygrać. Na pewno jest dla mnie spełnieniem marzeń i planów. 2 liczą się naprawdę największe detale, wszystkie zacinki, ruchy. W finale głównie nie chciałem zepsuć, żeby przynajmniej mieć jakieś dobre miejsce. Wszystkie sześcienne warianty klasycznej kostki od 4x4 do 7x7 zdominował najbardziej utytułowany polski zawodnik Tymon Kolasiński. Myślę, że mam dużą przewagę w biegach, po prostu najwięcej je trenowałem ze wszystkich ludzi tutaj, więc trening robi swoje. Spodziewałem się, że wygram wszystko od 3x3 do 7x7, czyli wszystkie konkurencje, w których startowałem, aczkolwiek okazało się, że nie wszystko się spełniło. Obecny mistrz świata w układaniu 4x4 i 6x6 oraz wicemistrz w kostkach 5x5 i 7x7 3. rok z rzędu potwierdza swoją formę i zajmuje najwyższe miejsce w każdej z tych konkurencji. Nauczyłem się układać, bo zawsze w domu mieliśmy jakąś kostkę Rubika, i w pewnym momencie chciałem się nauczyć, jak je ułożyć. I w trakcie, jak uczyłem się układać z internetu, to dowiedziałem się, że są w tym zawody i od wtedy układam. Zacząłem trenować biegi, bo dotarło do mnie, że jeżeli jest się dobrym w, powiedzmy, 7x7, to 6x6 i 5x5 przechodzi bardzo łatwo, więc tym sposobem o wiele łatwiej jest zrobić więcej medali. W koronnej konkurencji, czyli układaniu klasycznej kostki 3x3, sensacyjnie zdobywcą tytułu mistrza Polski został Radosław Marcinek. Po wspaniałej, pełnej emocji rywalizacji w wielkim finale wyprzedził obecnego mistrza Europy Tymona Kolasińskiego o zaledwie 1/100 sekundy w średniej, czym rozpalił do czerwoności publiczność zgromadzoną na sali oraz widzów transmisji online. Myślę, że do mojego wyniku przyczyniło się w dużej mierze kwestia mojego treningu, ile znam algorytmów, i myślę, że dzięki mojemu spokojowi zachowanemu w finale osiągnąłem taki wynik. Myślę, że ten sukces pomógł mi otworzyć
drzwi do poznania lepszych ode mnie speedcuberów z całego świata. Na 3. stopniu podium stanął Olaf Kuźmiński, dla którego również był to największy sukces sportowej kariery. Najbardziej stresującą rzeczą dla mnie w tym finale było przebicie średniej Olafa 6,97. Od kiedy wyszedłem z poczekalni, moją pierwszą myślą w głowie było to, żeby ułożyć spokojnie, żeby zrobić średnią na moim poziomie. Moja historia ze speedcubingiem zaczęła się w czasie pandemii, kiedy w domu leżała kostka i po prostu bardzo chciałem ją ułożyć. Warto zaznaczyć, że aby dostać się do finału, konieczny był wynik poniżej 8 sekund, a wszyscy tegoroczni medaliści tej konkurencji uzyskali średnią przełamującą barierę 7 sekund. I na tym kończymy naszą tegoroczną podróż pełną niespodzianek, sportowych emocji oraz pięknych łez radości. Po 3 dniach sportowych zmagań wyłoniliśmy triumfatorów wszystkich oficjalnych konkurencji World Cube Association i zamykamy jednocześnie kolejny etap historii polskiego speedcubingu. Po raz kolejny organizatorzy, sponsorzy oraz przede wszystkim zawodnicy swoim zaangażowaniem i wielkim sercem stworzyli niezwykłe widowisko, które zostanie w naszych sercach na długi czas. Teraz pora na odpoczynek, ale dobrze wiemy, że z jeszcze lepszą energią, większymi emocjami i kolejnymi gwiazdami polskiego speedcubingu spotkamy się za rok. Do zobaczenia!